takie duże decyzje, takie zmiany życiowe, tak? Byłeś mieszczuchem. Tak. Mieszkałeś za granicą, tak? Kiedy był ten moment, kiedy miałeś takie przekonywanie, że chcesz to, ale też, że to się da? To się we mnie urodziło z 15 lat temu. Ja w ogóle zawsze chciałem żyć w naturze. Kiedyś myślałem o górach, właśnie o Dolnym Śląsku. Natomiast zawsze jest ten aspekt ekonomiczny. Z czego ja będę żył, nie? Ja dalej nie wiem, z czego ja będę żył. Ale postanowiłem iść na całość i wymienić mieszkanie. 50 metrów na dom, wszystko po kolei. To myślę, że to będzie wszystko szło tylko w dobrym kierunku, tylko trzeba dobrze na to zapracować. No i staram się robić to w miarę szybko, sukcesywnie. Każdy projekt za projektem po to, żeby to miało ręce i nogi. Nazywamy się Pozorscy. Ja jestem Sebastian, Ja jestem Ela. a to Samuel. Znajdujemy się we wsi Łapinurzek, na naszej farmie, którą założyliśmy niespełna 2 miesiące temu. I o tym będziemy chcieli opowiedzieć. Wow, więc to jest nowy, rodzinna farma. Tak, Dokładnie. A skąd jesteście? z Gdańska. Uciekliśmy z Trójmiasta. A jesteśmy gdzieś pod Brodnicą. Tak, Dokładnie. 16 km od Brodnicy. Dlaczego wybraliście tego miejsca? Macie korzeni tutaj? Stricte przypadek tak naprawdę. Szukaliśmy działki na początku w Pomorskim. Tam by było łatwiej troszeczkę, ale ja poszerzyłam i szukałam wokół. Także znaleźliśmy tutaj przez przypadek. Przyjechaliśmy, spodobało nam się i jesteśmy. Ceny, przede wszystkim ceny, bo sprzedaliśmy mieszkanie, które miało 53 metry i za to kupiliśmy dom z hektarem działki. Także to jest duża różnica, nie? Wow, duże zmiany. Tak. Duża zmiana. Macie hektar. Hektar, Tak? tak. Gdzie jesteśmy znowu? Łapinurzek. Łapinurzek. Łapinurzek, takie Tak. zabawne imię. Aha. Tak. Tu jest około 260 mieszkańców z tego, co kojarzę, jeżeli chodzi o wieś całą. A czy kiedyś mieszkaliście na wsi? Ja mieszkałam na wsi, ale to była bardziej rozwinięta wieś. Większa, o wiele. Także nie można tego porównać tak naprawdę. A ja tylko za granicą, także w Polsce nie mieszkałem na wsi. Kilka lat mieszkałem w Norwegii i tam też pracowałem. Piękna natura, dobre państwo do mieszkania. Natomiast Polska jest Polska. Chciałem wrócić tutaj i tworzyć własne produkty, własne jedzenie. Jestem kucharzem i gotowałem również na farmach, ale i w hotelach. I tak naprawdę tym się głównie zajmowałem większość życia. 21 lat gotuję. Pracowałem w różnych miejscach, od statku po dużą gastronomię, małą gastronomię. Natomiast w ostatnich latach bardzo spodobał mi się styl w gotowaniu, który nazywa się fine dining, ale też połączony taki z gotowaniem z takich zdrowych produktów, z tego, co się wyprodukuje na farmie, z tego, co mogę sam zerwać i przygotować, od pola do stołu, tak? Więc na tym się głównie skupiam teraz, na małych, bardzo smacznych daniach, bo tak naprawdę podstawą dobrego jedzenia jest produkt. Jak masz dobry produkt, to wystarczy go prosto, dobrze obrobić, ładnie go podać i masz świetne danie. U mnie było tak, że ja chciałam zawsze mieszkać na wsi, mieć domek, ale mi by wystarczył mały ogródek. Jak się poznaliśmy, tak naprawdę chcieliśmy to połączyć. Ja jestem fizjoterapeutką z zawodu, także docelowo chciałabym też tutaj na miejscu stworzyć miejsce, to już będzie gdzieś tam ostatni etap, gdzie będę mogła pracować przy domu, w swoim gabinecie i troszeczkę to rozszerzyć tą farmę też o fizjoterapię dla gości, masaże, coś w tym stylu. Także ja na razie wspieram Sebastiana tutaj, jeżeli chodzi o farmę, o prowadzenie. Pomogę za jakiś czas, jak mały urośnie i drugi się urodzi. Więc dla mnie sam koncept jest bardzo fajny, podoba mi się tutaj. Miejsce, musiałam się trochę przekonać, bo dla mnie to jest naprawdę malutka wioska i tutaj nic nie ma, są po prostu pola, więc jesteśmy totalnie tak na uboczu, ale zaczyna mi się to podobać, tak to jest naprawdę pozytywnie. Ważne, że mamy dużą działkę, gdzie możemy wyjść, to jest ogromna różnica z bloku. Dla mnie był atrakcyjny dom, bo nie było działki za bardzo na zdjęciach, widać. Dom bardzo nam się spodobał. Dom jest drewniany, czego nie widać z zewnątrz, ale wewnątrz są elementy, belki i tak dalej. Ja uwielbiam po prostu taki styl. I to mnie przyciągnęło najbardziej. A następnie, że jest duża działka, na której nic nie było.
po prostu duża trawa i wszystko było do zagospodarowania, ale jest naprawdę, już jest pięknie, a myślę, że będzie cudownie. Pierwszy raz w tej okolicy byłem, jak żeśmy przyjechali oglądać ten dom. No to był taki spontan. Całkowicie spontan. Wzięła po prostu moja żona, znalazła ogłoszenie, mówi chodź pojedziemy. Mówię tam, no dom ładny, no chodź pojedziemy. No i rzeczywiście to było pole zarośnięte, jeszcze były jakieś śmieci po budowie. No nie wyglądało to jakoś super, ale ten dom w środku, my wiedzieliśmy, że on ma jakąś taką duszę, bo to człowiek zbudował, zakochał się w międzyczasie i jego po prostu wybranka nie chciała tutaj mieszkać, z tego co mówił, więc sprzedał, dał nam dobry upust i dobiliśmy deala. Ciekawy, więc wy jesteście na full w tym. To jest taka cała inwestycja, wasz majątek, wasza przyszłość. Tak. Chcesz, żeby było tutaj. Tak, i to jest rok demo, że tak powiem. Robię jak najwięcej rzeczy, bo chciałbym popełnić jak najwięcej błędów, żeby tych błędów w przyszłym roku nie popełniać. I co? I zobaczymy, jak to wyjdzie. A jak damy radę coś zarobić w tym roku z tego, co już posadziliśmy, to będzie super. Jesteśmy tu na początku czerwca i ja myślałem, że może poczekamy, aż będą pomidory, ale okazuje się, że Ela jest w ciąży, tak? Nowe dzieci, nowy dom, nowy zawód jako rolnicy, bo to jest taka wielka zmiana w taki kluczowy moment w twoim życiu. Tak, jest to kluczowy moment i na początku ja się bardzo stresowałam tym wszystkim tak naprawdę, że nowy dom, trzeba go wykończyć, działka, na której nic nie ma, jest planowana farma, jest planowany foliak, są nasadzenia, tu jest mały człowiek biegający, za którym trzeba biegać, a ja coraz wolniej się poruszam. Za chwilę przyjdzie drugi, także było tego dużo, był cały natłok. I myślę, że jak już w tym jesteśmy, jak to robimy pomału, staramy się siebie wspierać tak nawzajem, tyle ile możemy, to jest jakoś łatwiej. Chyba ta sama wizja tego była bardziej przerażająca, że wszystko naraz, ale robimy tak po prostu krok po kroku. Jak jest potrzebny dzień przerwy, to robimy sobie dzień przerwy. Ale jest to trudny okres. Budowa, w sensie wykończenie domu, synek za chwilę będzie drugi, to jest jazda bez trzymanki, ale Nie macie ludzi do pomocy. Nie. Macie rodzinę w tej okolicy? w tej okolicy W tej nie mamy. okolicy właśnie nie. Jak masz dzieci bez pomocy, to no... Ale jedziemy mocno, ciśniemy. My tacy pracocholicy byliśmy. Żona też lubi pracować, ja lubię pracować. Ja się najlepiej czuję, jak to mówi pan Mieczysław Babalski, że człowiek jest zadowolony, jak pracuje 12 godzin dziennie. 4 godziny odpoczywa, 8 śpi, bo to wtedy nie ma czasu na głupoty, nie? Że tak powiem. Ja żyję, ja odżyłem dzięki tej pracy fizycznej tutaj na gospodarstwie. Ja pracowałam w przychodni w ostatnim czasie, więc ja jakby jestem cały czas na zatrudnieniu. Po prostu teraz jestem na macierzyńskim, potem będzie kolejny macierzyński, tak się złożyło. No a potem już tam nie wrócę niestety, bo to jest za daleko, tak? Pracowałam pod Gdańskiem, także nie da się stąd dojeżdżać. Także później będę szukała czegoś albo tutaj, albo tak jak wspominałam wcześniej, jak się uda zrobić jakieś miejsce tutaj, takie bazowe dla mnie, to tak zrobimy. Planujemy na dole właśnie agroturystykę, jurtę, glamping, coś w tym stylu, może coś z gliny, może coś Bilbo Baggins, mi się zawsze podobały, wiesz, z Władcy Pierścieni, te takie chatki hobbitowe, no są super po prostu. Coś na dole postawimy, ze 3 chatki i byśmy chcieli tutaj przyjmować gości, gotować dla nich, zrobić im takie spa, bo żona też potrafi te wszystkie rytuały saunowe, więc chcielibyśmy taki wypoczynek z warsztatami, z naszą historią tutaj przedstawiać. A to się wiąże z wielkimi kosztami, robimy to krok po kroku, więc to jest gdzieś na szarym końcu ta agroturystyka, ale mam nadzieję, że się pojawi. Tu jest 101 metrów, mamy 3 pokoje u góry, 1 na dole, plus salon. No i ani większy, ani mniejszy nie jest nam potrzebny. Jest taki wręcz idealny, że tak powiem. No i ten kawałek, bo mówię, ja chciałem być blisko natury, byłem zmęczony życiem w mieście. W mieście to była udręka, zabetonowane wszystko, hałas, roszczeniowość czasami ludzi. No ciężko się czasami mieszkało w mieście, że tak powiem. Powiedz mi, ile masz lat? 38 jeszcze. Okej. I kiedy zdecydowałeś, że będziesz kucharzem? No to ja już miałem 16 lat, jak o tym myślałem, gotowałem w domu. No i poszedłem w to. Natomiast jest to zawód, który jest trudny, bo musisz być dietetykiem, chemikiem, psychologiem i Bóg jeden wie co jeszcze. I są to długie godziny pracy. Płaca nie jest adekwatna do wiedzy i
obciążenia, jakie robimy, bo jesteśmy i fizycznie, i psychicznie obciążeni, długie godziny pracy. Stres związany z natłokiem na przykład na karcie, jak pracujemy, sprzedajemy dania na à la carte, no to musisz być szybki, musisz być zorganizowany, musisz mieć multitasking, żeby robić kilka rzeczy naraz. I tak naprawdę ja w wieku 38 lat jestem już chyba po 2 wypaleniach i jakby nie chcę w tym biznesie dłużej siedzieć stricte, bo kocham gotować, uwielbiam to, ale też widzę, jak to wszystko się zmienia. Produkt, na którym pracujesz, zmienia się niesamowicie. On się robi taki jak pusty, nic tam nie ma, to brak kalorii, niezdrowe, chemia, bo to musi być zawsze takie samo. A natura taka nie jest zawsze taka sama, nie? Moja świadomość w ogóle zaczęła się kilkanaście lat temu, jak moja córka miała z 1,5 roku i ja wtedy kupiłem takie urządzonko do gotowania na parze i robiłem jej dużo dań właśnie z piersią kurczaka i tak dalej. Pani doktor powiedziała pierwsze co? Ile kurczaka jest w diecie? Estrogeny, to wszystko, co tam jest zawarte. I wtedy ja zacząłem się zastanawiać. Jak dostajesz, ostatnio z kolegą rozmawiałem, kucharzem, co też ma farmę, założył niedawno. U niego to samo, dostał kurczaka, jedna pierś ważyła 700 gram. No to jak wielkie muszą być te kurczaki, to jest wszystko niesamowite i nie dość, że nie chcę tego jeść, bo też widzę nawet organoleptycznie, jak tego dotykasz, co to jest za mięso i te wszystkie warzywa, które przestały mieć jakikolwiek smak. To wygląda tylko jak warzywo, ale to nie ma smaku, nie? I stwierdziłem, że chcę mieć swoje. Więc masz starszą córkę. Mam starsza córka, tak. Mieszka ze swoją mamą, natomiast często nas odwiedza i Okej. Nie, także ją to jest- pozdrawiam, bo prosiła, żeby ją pozdrowić. Cześć. Ale czy kiedyś miałeś własną restaurację? Nie. Miałem taki epizod, w sumie on nie jest zakończony, bo jestem otwarty na takie propozycje i w sumie jeszcze poniekąd troszeczkę tak działam. Gotowałem prywatnie, jako kucharz po prostu można było zamówić moją usługę, przyjeżdżałem do domu tego, kto zamówił i gotowałem na miejscu. Czyli taki private chef. I powiedz mi, czy jakości żywności w Norwegii jest inaczej niż w Polsce? Jest o wiele gorzej, to już od razu mówię. Im bardziej kraj rozwinięty, tym gorsza żywność. Co Naprawdę? widać, tak, no co widać po Stanach Zjednoczonych. No, tam jest tragedia, nie? Jeżeli chodzi o jedzenie. Norwegia zresztą lubi być podobna do Stanów, ale oni, jakby to powiedzieć, oni mają bardzo dobre produkty mleczne. Tam produkty mleczne są naprawdę super. Ale z kolei cała reszta, mrożonki, gotowe półprodukty i tak dalej, no to jest tragedia. Jak pracowałem w Norwegii, no bywało tak, że ja na przykład na chlebie z serem żyłem, bo nie chciałem jeść tego mięsa i tego wszystkiego, bo miałem pewnego rodzaju obrzydzenie. Oni twierdzą, że to mięso jest okej, że wieprzowina jest okej. Oni robią też, bo bezpieczna temperatura dla wieprzowiny to jest 72 stopnie, tak żeby nie dostać pasożytów i tak dalej. I ta wieprzowina, oni robią nawet na 67. Oni mówią, że ich jest bezpieczna. Tak samo ich jajka. Ich jajka rzeczywiście są bezpieczne, nie dostaniesz salmonelli. Jak to się dzieje, nie wiem. Okej, więc nie studiowałeś Nie jakieś studiowałem, inne tematyka. Okej, więc całe życie jest w jedzenie i gotowanie. Tak. Miałem też epizody, jako młody człowiek wyjeżdżałem na takie, żeby sobie zarobić na sezon, na przykład na zbiory do Holandii, w ogrodnictwie też w Holandii, bo mieszkałem w ogóle w 5 państwach. W Holandii 2 lata, byłem w Danii, Francji, Niemczech i potem już w Norwegii, te ostatnie 10 lat to już Norwegia praktycznie. A które były twoje ulubione miejsca? Norwegia, zdecydowanie. Ale nie chciałeś tam zostać. Dlaczego? Za krótki okres wegetacji. Tylko w Polsce możesz dłużej hodować. Żona też nie chciała, ona jest dość rodzinna, ma dużą rodzinę i ze względu na to, że ona nie chciała być jakoś super daleko od nich, no to ona pragnęła zostać po prostu w Polsce, więc ja musiałem to zaakceptować. Tak, żeśmy się poznawali, ja byłem w Norwegii, ona była na Dolnym Śląsku, miała swoją działalność. No i w końcu żeśmy jakoś doszli do porozumienia i jesteśmy tutaj. Wow. Czy ludzie myśleli, że zwariowaliście, że chcecie mieszkać tak daleko, gdzie diabeł mówi dobranoc? Trochę tak. Zdecydowanie trochę tak. No jakby nie do końca rozumieli też ten koncept, jak to ma wyglądać, co my tu będziemy robić, że jedziemy w miejsce, które jest tak naprawdę w polu i że tutaj nie ma jakby pracy, nie? No ale chcemy stworzyć, żeby ta praca była tutaj, na miejscu, żebyśmy mogli tutaj pracować. Myślę, że jako mój zawód, tak jak fizjo, no to ja mam jakby troszkę szeroką gamę. Może być to gabinet, może być to szpital, może być to przychodnia, więc są miasta w okolicy, tak? To jest kwestia 20 minut i jesteśmy w mieście, w którym jakby znajdzie się praca, w razie czego. A jak długo jesteście razem? W sumie 3 lata. 2 lata po ślubie.
A 3 lata jesteśmy razem. To jakoś tak wszystko szybko poszło u nas. Jakoś tak wszystko szybko idzie i wszystko naraz. Tu wesele, tu ciąża, tu młody się rodzi, kupno domu, tutaj wybranie farmy, teraz co my chcemy na niej mieć i jakby wszystkie elementy były naraz, więc też nie było takiej możliwości cieszenia się poszczególnymi elementami jakoś dłużej, tylko no, wszystkim naraz. Chyba to będzie tytuł filmu. Wszystko naraz. Zdecydowanie, to się nada. Wiesz co, ja jestem generalnie takim troszkę wolnym duchem, bo mieszkałam też 2 lata na Dolnym Śląsku, więc dla mnie jakby nie ma barier, gdzie ja mogę mieszkać. Nie mam czegoś takiego, że muszę być blisko rodziny, bo dla mnie to są tylko kilometry. Zawsze można je pokonać samochodem i zawsze można się odwiedzać. A czasami im dalej się mieszka, tym częściej rodzina może przyjeżdżać do nas w ramach też odpoczynku, odwiedzin. I myślę, że to jest całkiem fajne. Najbliższą rodzinę mamy z 1,5 godziny stąd. Więc w razie jakiejś awarii, tak jak już raz się zdarzyło, że musiałam jechać z młodym do szpitala, to kuzynka nas poratowała. Także myślę, że zawsze jest wyjście z sytuacji. Także tutaj to już teraz jakby się nie martwię tym wszystkim. No jest na pewno radykalna zmiana, aczkolwiek trzeba patrzeć na to, że ja do tego dorastałem przez 15 lat, tak? I w końcu nastał ten moment, że powiedziałem nie, ja już nie chcę tak żyć w bloku, jestem przytłoczony. Jeszcze zaczęło się, jak mieszkałem w sumie na przedmieściach Gdańska i zaczęli remontować ulice, to tam do lasu, do którego jeździłem biegać na przykład, jechałem pół godziny, a to było 6 kilometrów, nie? I w jedną stronę i w drugą, czasami 40 minut w godzinach szczytu, to ja powiedziałem, że to jest masakra. A dookoła miałem tylko drogi szybkiego ruchu i sam beton i to wszystko. Po prostu nie czułem tej przestrzeni, a teraz siedząc w tunelu ja poznałem, nie wiem, przez te 2 miesiące z 6 rodzajów różnych zapylaczy. Pszczoły, te samotne, różne takie, trzmiele, różne kamienniki, niekamienniki, tam wszystko. Latam z tym telefonem, wiesz, i tylko robię zdjęcia, wujek Google i sprawdzam, co to jest. Mam jeszcze też aplikację do rozpoznawania roślin. To jest w ogóle sztos w takiej uważności na naturę. Patrzysz, każdą roślinę chcesz znać na tej farmie. Wiem, co gdzie rośnie, co jest co. To jest coś pięknego, nie? Jaka jest klasa gleba tutaj? Mamy z przodu, mamy 3. klasę gleby, a tutaj, jak już tu w momencie, gdzie stoję, przechodzi tak granica po skosie i ten kawałek to jest 4. klasa. Tak naprawdę to jest twój pierwszy rok, twoje pierwsze doświadczenie z uprawy własne jedzenia? Tak. Nigdy nie miałeś własny ogród? Jedynie mieliśmy zioła gdzieś w doniczkach na kuchni, no i mieliśmy pomidory na balkonie. Tak naprawdę po remoncie, po wykończeniu domu, bo ten dom był do wykończenia, on tam w środku miał na dole podłogę i łazienkę, nic więcej nie było. Więc żeśmy tutaj wykończyli ten dom. Wiadomo, w tym roku zima była dość długo, no i późno zaczęliśmy. Tak naprawdę mieliśmy w środku, na poddaszu, no nie było aż tyle słońca, żeby te pomidory tak urosły jak trzeba i też wykonawca tunelu był miesiąc spóźniony, więc one tam w tym pokoju na poddaszu rosły. Tam było 300 sadzonek, ja Ci potem pokażę zdjęcia, jak to wyglądało i filmy. Wchodzicie do gruntu, liczy się pierwsze wejście, nie? Wy dostajecie wody, wy potem 10 dni nie macie nic, to jest ten czas, w którym macie rozwinąć korzenie, ma się pogrobić łodyga, macie pójść do góry, będziecie jeszcze mieli tyle słońca, ile jeszcze nie będziecie mogli tego znieść, pójdzie wam w korzenie, rozumiecie? I tak trzymać, rośniemy, jutro wjeżdżamy do gruntu. No i tak naprawdę od połowy marca, od końca kwietnia zacząłem coś w ogóle robić na tej działce. Tu było pole, wszystko zarośnięte i tyle. I zaczęliśmy działać. Pierwsze co chcemy zrobić jedzenie dla siebie, żeby siebie wyżywić, a to co będzie ponadto chcemy sprzedawać. Głównie chcielibyśmy robić przetwory, nadwyżki byśmy sprzedawali w formie surowej, natomiast ja chcę robić różnego rodzaju produkty, tak? To jest jedna część tego wszystkiego, a druga to po prostu, jeżeli ja już zacznę gotować kiedyś tutaj u nas na farmie dla naszych gości, no to praktycznie będzie wszystko szło do kuchni, tak? I to już będzie tylko i wyłącznie dla wybrańców, że tak powiem. A że lubimy pomidory, moja mama się śmiała, bo mówi, że ja nigdy pomidorów nie jadłem. Zawsze w nią rzucałem tymi pomidorami, jak byłem mały, a teraz to po prostu mamy do 30 kilka gatunków pomidora, 300 krzaków, bo starałem się tak po 10-12 z każdego rodzaju wysiać. Wszyscy się pytają, co ja będę z tym robił, jak to się po prostu rozrośnie. Wiele mam pomysłów, ale na pewno chcę też robić ketchup.
Wiesz czemu? Bo nie ma dobrego ketchupu. Nie mogę nigdzie dostać dobrego ketchupu. Jak już dostanę, to jest rzadkością i myślę, że takiego produktu brakuje. A co się dzieje tutaj na tą stronę? No tutaj mamy, ja jestem wielkim fanem ostrych rzeczy, uwielbiam. A dla mnie ostrość też musi się wiązać ze smakiem i mam dużo papryczek ostrych, bo chciałbym coś z tego robić. Mam autorski też sos, który robię z ostrej papryki, czarnego czosnku, w sumie z kiszonej ostrej papryki. I tutaj mamy dużo odmian właśnie ostrych papryczek, aczkolwiek, no, a ten rząd jest, to są wszystko pomidory koktajlowe. A tutaj są dwa rzędy papryk. Ta jest troszeczkę później wysadzona, a ta już chwilę rośnie i już nawet widać, że owocuje. Tutaj możemy zobaczyć, że są papryczki już wychodzą. Mamy na pewno cayenne, jalapeno. Jest też taka mała, ciekawa papryczka. O, to jest wszystko. Tu jest jeszcze żółta, taka węgierska, pikantna, doleczo. A tutaj, o, jeszcze jest pełno chwastów, bo to zarasta moment. Ale tutaj już widać, że owocuje taki, jest czarny kolor, już zaczyna dostawać. To jest Iwona. I Iwona jest ultra ostra. Najostrzejsza chyba z tych wszystkich, co mam. Znaczy Iwona przez V. Także nie jest polska, ale i Y. Ifona. Iwona, no. A, myślałem Iwona, jak dziewczyna. Ja już mówię, no bo już jest w Polsce, to będzie mówić po polsku. Widać ogórki, mamy gruntowe, mamy szklarniowe, dużo jakichś rzep, cebuli, tam dalej jest buraczek, jest szpinak, jest arbuz, są zioła, jest szczypiorek, tam dalej też są zioła, możemy pokazać. No tutaj jeszcze tak dość mocno obrosło, bo dopiero to skończyłem pielić tam i tu już jest, tu już urosło, nie? Ale jest dobrze, bo w sumie można się wkręcić w to pielenie, jest dobrze. Jak zaczynamy z żoną, bo żona też czasami, to nie możemy skończyć. Po prostu chyba to lubimy, nie? Może jesteśmy troszkę crazy, ale, ale jest to wkręcające. Skarbie, ja się moim szpikiem podzielę, wiesz? A on gotuje w ten sposób codziennie dla ciebie, tak? Oczywiście. Tak. Tak. Moja żona myślała, że jak wyjdzie za kucharza, nie, to będę jej gotował. A to jest tak, że kucharz w domu nie ma czasu na gotowanie, nie? No, to jest rzadkość. Moja żona to fantastycznie gotuje i ja doceniam, jak ktoś dla ciebie gotuje, nie? Jasne. Ale czy jest trudno, żeby gotować dla niego? Bo on może być taki silny krytyka, że on wie lepiej, jak gotować. Czy jest takie pokłócenie o jedzenie? Tak, wie lepiej, ale ja się tym nie przejmuję. No, ja gotuję po swojemu, tak jak ja potrafię. Jego poziom i jego dania to jest zupełnie coś innego niż moje. Moje są standardowe, po prostu. Wow. Także jeżeli ma ochotę na coś innego, no to musi zrobić sam. O, i mamy świeże ziółka. Czomber, szałwia, bazylia, trybula ogrodowa i co my tam jeszcze mamy? I chyba, i pietruszka. Zobacz, jak to pachnie. Ten cały miksior. Nie wiem, jak to Wow. zrobić, no. Coś pięknego, po prostu i takie świeże ziółka sobie tu obficie posypiemy. Co więcej chcieć? Pieczone Ja ziemniaczki. się boję, żeby jeść to, żeby po prostu, trzeba po prostu patrzeć. No nie. I gotowe, smacznego. Powiedz mi, jako osoba, która jest rolnikiem 2 miesiące teraz, Tak. co jest najgorszy element tego pracy? Dopóki my tutaj wszystko tworzymy, najgorszym elementem jest to, że jest mało czasu dla rodziny. I tak naprawdę staram się w niedzielę, chociaż jak żeśmy tutaj rozmawiali z żoną, jak mamy dość, trzeba tylko zrobić minimum, które trzeba zrobić, bo trzeba zadbać o rośliny. One tego nie rozumieją, że jestem zmęczony, tak? Ale jest to fajne, bo jakbym pracował 12 godzin w gastronomii i bym wracał zmęczony i jeszcze dojazd i wszystko, no to by było zupełnie inaczej. A tutaj mam te przerwy takie, że chociaż minimum godzinę dziennie zjemy razem śniadanie, zjemy razem obiad, żona przyjdzie z synkiem. Oni są, po prostu są. Syn patrzy, co ja robię, ja pracuję, ale my jesteśmy tutaj w tym razem. No i ten brak czasu dla rodziny to jest chyba najgorsze. A najlepszy? Najlepsze? Tu wszystko jest najlepsze, nie wiem. No po prostu ja jestem mega zadowolony i szczęśliwy, że mogę tworzyć coś takiego i że ja w ogóle nie mam o tym pojęcia, a to robię,
ale no cały czas się edukuję, staram się dokształcać. Ja wieczorem, nie wiem, pójdę do wanny, włączam sobie kanał Rams United albo jakieś inne ciekawe rzeczy, bo ci ludzie też robią jakieś materiały, można dużo wiedzy i siedzę wieczorem jeszcze się na przykład dokształcam, powiedzmy, bo już mi się nie chce czytać, to oglądam. Czytanie już teraz rozumiem, że czytanie jest na zimę. Już teraz wiem, teraz mogę to opowiedzieć, bo tak człowiek zawsze mógł sobie poczytać. Teraz nie ma czasu na książki. Nie czujesz się, że starasz się zrobić za dużo rzeczy naraz? Czy nie masz takiego poczucia? Mam. Czasami tak. Nie jest to łatwe, ale jakby już przechodziłam to troszeczkę. Tak jak na przykład pojechałam na Dolny Śląsk. Nikogo tam nie znałam. Kompletnie. Miałam jedną koleżankę we Wrocławiu i tam było jakby zero, tak? Ja byłam sama w nowym mieszkaniu, a po 2 latach jakby moja firma, którą tam miałam, mobilną fizjoterapię, była tak rozrośnięta, miałam bardzo dużo znajomości, bardzo dużo perspektyw i w ciągu 2 lat to się naprawdę bardzo zmieniło. Z tego, że nie znam nikogo, do tego, że znam bardzo dużo ludzi i jestem w stanie tam sobie to rozwinąć. Także myślę, że tutaj może być podobnie. Początki będą ciężkie, no bo ja jestem więcej w domu, więc też nie mam takiej możliwości poznania ludzi z maluchami, ale jak się zacznie jakiś plac zabaw w przedszkole, to myślę, że jak najbardziej. Także myślę, że to wszystko da się połączyć tak naprawdę. Kwestia jest chęci i organizacji. Nasza historia się zaczyna, także zobaczymy, co będzie później. Ile nam się uda zrobić w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że coraz więcej. Jak jest pasja, to nie może to źle pójść. Pasja i zaangażowanie. I zawsze będzie dobrze. Czy lubisz być sam? Wiesz co? Lubię spotykać się z samym sobą, bo był moment kiedyś w życiu, jak nie lubiłem sam siebie, a trzeba siebie samego polubić, żeby spędzać w przyjemności ze sobą czas, bo często ludzie nie siedzą w ciszy, nie potrafią być w ciszy, musi być telewizor, radio, muzyka, cokolwiek, bo nie chcą się spotkać ze swoimi myślami, z samym sobą, ze swoim sumieniem. A ja już przerobiłem ten temat, ja uwielbiam ten moment, kiedy sobie rano tutaj pielę, jest od tej 4 czy 5 rano, powiedzmy do 8 i mogę spotkać się ze samym sobą, nie wiem, pomodlić się, przemyśleć pewne tematy, przerobić jakieś emocje. To jest naprawdę kojące taka praca, nie? Ale też lubię, jak moja rodzina przychodzi do mnie, więc chociaż pan Miedek Babalski powiedział, bo on w ogóle ma taką wiedzę, że po grupie krwi ci powie twoje cechy charakteru, nie? No i mi właśnie powiedział, że jak do mnie przychodzisz, to zawsze jest nie w czas, bo ja zawsze mam coś do zrobienia. I od kiedy to powiedział, ja to dopiero zauważyłem, że rzeczywiście tak jest. I się żeśmy z żoną naśmiali i teraz właśnie pracujemy nad tym, nie? Że jak ktoś do mnie przychodzi, ja zawsze mam coś do roboty, ja nie mam czasu, nie? Ale to się zmienia, przerabiamy to. Jakby dzięki temu wszystkiemu, tej całej transformacji, ja wiem, w którym kierunku idę i jestem szczęśliwym człowiekiem i to jest chyba to, co powinno być. Wcześniej byłem nieszczęśliwy, teraz jestem szczęśliwy, mam wspaniałą rodzinę i dla mnie to jest najważniejsze, bo każdy człowiek chce być szczęśliwy, nie? Każdy. I nie ma takiego, co by nie chciał być szczęśliwy. A ja właśnie odnalazłem szczęście dzięki niemu, dzięki Panu Jezusowi i dobrze mi się z tym żyje. Co kto myśli, nie chce myśli. Ja naprawdę nie umiem tego wytłumaczyć, ale tak jest. Dlaczego chciałeś kręcić film ze mną? Bo jestem twoim wielkim fanem, twoich filmów. Naprawdę? No tak. Powiem ci, że z każdego filmu coś wyciągnąłem. Niektóre oglądałem naprawdę po 10 razy, bo są naprawdę świetni ludzie tam. Też mi to otworzyło takie spektrum możliwości. Ja ich zacząłem poznawać nawet niektórych. Pana Mieczysława Babalskiego poznałem, chociażby do Konkolewic. Jadę na praktykę na tydzień, więc tak naprawdę te twoje filmy dużo mi dały. To jest świetna robota, którą wykonujesz i mnie to tak inspirowało, że ja naprawdę bardzo wiele wiedzy i tych aspektów, które gdzieś podłapałem, oczywiście sam sobie je gdzieś tam dokształcam, ale jesteś taką inspiracją, w sensie twoje filmy, to jest coś niesamowitego i za to ci dziękuję. Wow! No brzmi, jakby uczyłeś się więcej niż ja. Książki chociażby, jak ktoś polecał. Teraz jestem już wielkim fanem Joela Salatina. To jest gość niesamowity, ten prekursor rolnictwa regeneratywnego. Ja to mówię, że to jest taki Mick Jagger rolnictwa regeneratywnego ze Stanów Zjednoczonych. Miałem też okazję go poznać, byłem na spotkaniu. Wiesz, i to wszystko się dowiedziałem z twoich filmów. Co mogę powiedzieć? Za to jestem bardzo tobie wdzięczny, ale już nie będę więcej cukrował, także. No to jest, po prostu taki wow. Teraz jest jeszcze 2-3 miesiące na full
I czy jest coś, co żałujesz, że nie wiedziałeś wcześniej? Musieliśmy dojrzeć do tego, nie? To była naprawdę duża decyzja, ale ja niczego nie żałuję. Nie, to... Jeszcze nie. Jeszcze? A, dobrze, jeszcze nie. Nie mamy nic do stracenia chyba. Zresztą postępujące czasy, jeżeli się rozejrzymy dookoła, jaka jest sytuacja na świecie, w Polsce, no ja chcę czuć się bezpiecznie, chcę zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim takie żywieniowe rodzinie. No, chciałbym wykopać studnie, żeby mieć własną wodę. Wszystko po kolei, tak jak jużśmy rozmawiali, że do samowystarczalności będziemy dążyć, ale mówię krok po kroku i ja bym chciał, żeby oni docenili to i wiedzieli, jak smakuje prawdziwe jedzenie, że potem oni, oczywiście jak będą chcieli wyjechać, nie ma problemu, ale niech posmakują, jak to smakuje gdzie indziej, nie? W sensie to całe jedzenie dostępne w marketach przede wszystkim, nie? Bo tam jest trucizna, no nie oszukujmy się, to jest trucizna. Ja dlatego zrezygnowałem między innymi z pracy takiej na etacie w gastronomii, bo też mam takie wyrzuty sumienia, że ja gotuję tak, albo jak wyjeżdżam do Norwegii na pracę rotacyjną, kurczę, ja truję tych ludzi, nie? Ja gotuję im z tego półproduktu, nie chcę tego robić. Nie chcę, chcę żywić z pełnym takim poczuciem tego, że kurczę, no ja im daję kawałek siebie, bo ja dbam jak o dziecko od nasiona do warzywa, potem to gotuję, podaję w najlepszej formie, jaką potrafię zrobić i ten człowiek bierze to do ust i mówi wow, to jest super i to jest zdrowe. Zaraz będzie burza. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu, w Polsce. Sebastian, Ela, bardzo dziękuję za podzielenie waszą historię z nami. Ja życzę wam tylko wszystko najlepszego i no, jestem bardzo ciekawy, jak ta przestrzeń będzie wyglądać za kilka lat. I no, powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o wasze działania. No, po pierwsze dziękujemy za to, że przyjechałeś i nagrałeś materiał tutaj o nas. A nasze działania można znaleźć na Kucharz Wbrew Pozorom na Instagramie oraz na Farmie Pozorów, czyli farma.pozorów. Również na Instagramie, a wkrótce na Facebooku i TikToku. No. Żówka? Dajemy żówka? No daj. O, dziękuję bardzo.